Na współczesnym rynku finansowym toczy się nierówna gra. Z jednej strony mamy inwestorów indywidualnych, osoby prywatne inwestujące własne oszczędności. Z drugiej strony potężne fundusze inwestycyjne, które zarządzają miliardami i dysponują technologiami, informacjami i strukturami organizacyjnymi, które dla zwykłego inwestora są niedostępne. Jakie są w takim środowisku szanse inwestora indywidualnego na dobrą stopę zwrotu? Czy jest skazany na to, by zawsze reagować za późno i kupować drogo, a sprzedawać tanio? W tym materiale przyjrzymy się wyzwaniom, jakie stoją przed małym inwestorem, który działa na rynku wielkich funduszy. Przedstawię również strategię, jak radzić sobie z dysproporcją sił między nami a inwestorami instytucjonalnymi. Prośba o suby i lajki, a Wasze inwestycje będą zawsze świecić na zielono lub czerwono. Pierwszym wyzwaniem jest asymetria informacji. Inwestor indywidualny często działa z opóźnieniem. Jego decyzje bazują na tym, co przeczyta na platformie X, YouTubie lub w artykule z opóźnieniem kilku godzin, a czasem nawet dni. Tymczasem instytucje finansowe już wtedy podejmują decyzje na podstawie modeli predykcyjnych i danych z zamkniętych platform inwestycyjnych. Dobrym przykładem z polskiego rynku była premiera gry spółki CD Projekt Cyberpunk. Na miesiące przed wydaniem gry fundusze miały dostęp do niepublicznych analiz, testów beta i informacji od dystrybutorów. Kiedy wyszły negatywne recenzje i gra okazała się rozczarowaniem technicznym, fundusze stopniowo wychodziły z pozycji. Inwestorzy indywidualni, nakręceni marketingiem i szumem medialnym, kupowali akcje na szczycie i zostali z dużymi stratami po gwałtownym spadku kursu. Kolejna bariera to kapitał i koszty transakcyjne. Inwestor indywidualny zwykle operuje kwotami rzędu kilku tysięcy złotych czy dolarów. Dla niego prowizja procentowa ma znaczenie, zwłaszcza na rynku takim jak GPW, gdzie opłaty są wciąż stosunkowo wysokie. Nie ma dostępu do transakcji blokowych, nie negocjuje indywidualnych stawek z brokerem. Tymczasem za ponad 80% obrotów na naszej giełdzie, i podobny jest wynik na giełdzie w USA, odpowiadają duże fundusze. Instytucje inwestują miliony, czasem nawet miliardy, dzięki czemu płacą mniej, szybciej realizują zlecenia i mogą wpływać na płynność rynku. Ich transakcje są tańsze, szybsze i często mniej widoczne dla reszty uczestników. Instytucje jak BlackRock czy Vanguard codziennie dokonują wielomilionowych zakupów i sprzedaży akcji w ramach rebalansowania portfeli ETF. Koszty transakcyjne są minimalne dzięki ogromnym wolumenom i relacjom z brokerami. Inwestor indywidualny kupujący jedną akcję Nvidia przez eToro czy Revolut płaci kilka dolarów prowizji. Ważnym elementem tej układanki jest psychologia inwestowania. Inwestor indywidualny często działa pod wpływem emocji. Kupuje lub sprzedaje akcje w panice, euforii lub z powodu FOMO, czyli strachu przed tym, co nas omija. Inwestor indywidualny często decyduje się na zakup waloru, argumentując, bo wszyscy kupują, lub tłumacząc sobie, że coś jest w trendzie, lub jakiś influencer na TikToku powiedział, że to pewniak. Klasyczny już przykład to firma GameStop. W 2020 roku na platformie społecznościowej Reddit rozpoczęła się kampania promowania akcji GameStop w celu zmuszenia dużych funduszy do zamknięcia pozycji krótkich ze stratą. Tak rozpoczęło się pospolite ruszenie indywidualnych inwestorów, którzy na początku 2021 roku wywindowali kurs GameStop o 1000%. Jedną z największych ofiar tych działań stał się fundusz Melvin Capital, który stracił aż 53% wartości. Sztuczne napompowanie kursu sprawiło jednak, że wielu małych inwestorów weszło na rynek na górce i zostało z akcjami kupionymi po zawyżonej cenie. Z kolei fundusze hedgingowe, choć początkowo stratne, często wychodziły z pozycji dzięki strategiom zabezpieczającym, jak rotacyjne zarządzanie pozycjami. Instytucje nie działają impulsywnie. Decyzje są oparte na procedurach, analizach i automatyzacji. Inwestor indywidualny, oprócz barier zewnętrznych, takich jak brak dostępu do danych czy kapitału, musi zmierzyć się ze swoimi emocjami, ale również własnymi błędami poznawczymi. Efekt potwierdzenia.
Nadmierna pewność siebie czy efekt zakotwiczenia to tylko niektóre z pułapek prowadzących do błędnych decyzji. Fundusze inwestycyjne coraz częściej mają zespoły zajmujące się finansami behawioralnymi, które identyfikują i neutralizują emocjonalne czynniki w procesie decyzyjnym. Inwestor indywidualny musi nauczyć się panować nad swoimi emocjami sam. Może prowadzić dziennik inwestycyjny lub trzymać się obranej strategii, np. regularnego inwestowania w ETF-y. Różnica między funduszami a inwestorami indywidualnymi jest również widoczna w narzędziach i technologii, które mają do dyspozycji. Inwestor detaliczny zazwyczaj używa podstawowej aplikacji brokerskiej, często z opóźnionymi notowaniami. Nie ma dostępu do narzędzi automatycznego handlu wysokiej częstotliwości, nie korzysta z własnych interfejsów API i nie prowadzi testów historycznych. Tymczasem fundusze stosują algorytmy, modele uczenia maszynowego oraz systemy transakcyjne z bezpośrednim połączeniem do giełdy, tzw. colocation. Firmy jak Citadel Securities czy Renaissance Technologies działają w milisekundach. Colocation, czyli fizyczne umieszczenie serwera w tym samym budynku co giełda, daje im przewagę czasową nad całym rynkiem. Żaden mały inwestor nie jest w stanie konkurować z taką infrastrukturą. Podczas gdy inwestor indywidualny dopiero zastanawia się nad stworzeniem zlecenia, instytucja już dawno przeprowadziła setki transakcji. Równie istotna jest dywersyfikacja. Inwestor indywidualny często ma w portfelu 2 lub 3 spółki, a nierzadko większość kapitału trzyma w jednej. Natomiast fundusze budują szeroko zdywersyfikowane portfele, geograficznie, sektorowo i klasowo. Stosują zabezpieczenia w postaci opcji i kontraktów terminowych, mają strategię ograniczania ryzyka i prowadzą regularne stres testy portfela. Przykład? Fundusze ETF, takie jak Vanguard czy SPY, zawierają setki spółek z różnych sektorów i krajów. Inwestor indywidualny, kupując taki ETF, zyskuje dostęp do dywersyfikacji, ale nadal nie stosuje zaawansowanego zarządzania ryzykiem. Fundusze robią to na poziomie strategicznym, monitorując korelację i zmienność. Nie można też pominąć regulacji. Inwestor indywidualny jest w teorii mniej obciążony przepisami, ale jednocześnie ma mniejszą ochronę. Wielu małych inwestorów nie rozumie, jak działa podatek Belki, nie zna przepisów dotyczących rezydencji podatkowej czy zasad rozliczania ETF-ów. Instytucje natomiast są silnie regulowane, podlegają audytom, raportowaniu, nadzorowi, ale też mają wpływ na kształt regulacji, mogą lobbować i uczestniczyć w konsultacjach. Firmy inwestycyjne w USA posiadają departamenty odpowiadające za zgodność ze standardami rynkowymi oraz rzeszą prawników, którzy nie tylko przestrzegają przepisów, ale i wpływają na nie. Przykładowo, wielcy inwestorzy instytucjonalni wspierali w Kongresie USA ustawę deregulacyjną Dodd-Frank, aby mieć większą swobodę operacyjną po kryzysie 2008 roku. Inwestor indywidualny nie ma takiej siły przebicia. Na koniec najważniejsze pytanie. Kto tak naprawdę porusza rynkiem? Inwestorzy indywidualni? Rzadko. Wyjątki jak GameStop tylko to potwierdzają. Prawdziwy wpływ mają instytucje. Gdy fundusz BlackRock zwiększa zaangażowanie w jakąś spółkę, kurs potrafi wystrzelić ostro w górę. Gdy ETF-y zmieniają skład indeksu, automatycznie zmieniają się przepływy kapitału. Mali inwestorzy obserwują i próbują nadążyć. Fundusze natomiast kształtują rzeczywistość. W świecie, gdzie dominują instytucje z miliardami dolarów, zaawansowaną technologią i armią analityków, inwestor indywidualny może czuć się jak Dawid kontra Goliat. Ale właśnie świadomość tej nierówności jest Twoim pierwszym krokiem do zbudowania przewagi. Bo choć nie masz dostępu do algorytmów ani Bloomberg Terminala, masz coś, czego fundusze nie mogą kupić za żadne pieniądze. Elastyczność, czas i niezależność. Fundusze są pod ciągłą presją wyników. Raporty kwartalne, polityka ryzyka i oczekiwania klientów. Często muszą sprzedawać na dołkach i działać zgodnie z procedurą. A ty możesz spokojnie trzymać dobre aktywa przez lata, przeczekać przecenę, kupować wtedy, gdy inni panikują.
to Twoja największa przewaga – brak presji czasowej. Wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej to jeden z kluczowych momentów w rozwoju każdego inwestora. W przeciwieństwie do funduszy, które często angażują się w aktywne zarządzanie portfelem i rotację pozycji, inwestor indywidualny może postawić na prostsze, ale skuteczne podejście pasywne. Inwestowanie pasywne, na przykład poprzez ETF-y na szeroki indeks S&P 500 czy Nasdaq 100, pozwala budować ekspozycję na cały rynek bez konieczności ciągłego śledzenia kursów czy analizowania pojedynczych spółek. Zamiast próbować pobić rynek, co nawet dla funduszy często okazuje się niemożliwe, można go po prostu naśladować, minimalizując koszty, stres i liczbę podejmowanych decyzji. Kluczowe jest jednak nie tylko co kupujesz, ale jak to robisz. Inwestor detaliczny powinien mieć jasno określony plan działania. Jaki jest cel inwestycji? Jaki horyzont czasowy? Jaka tolerancja na ryzyko? I kiedy zrealizować zyski lub ograniczyć straty? Dobrą praktyką jest automatyzacja, na przykład regularne inwestowanie tej samej kwoty co miesiąc lub kwartał, tak zwana strategia DCA, Dollar Cost Averaging, która chroni przed impulsywnymi decyzjami i polowaniem na dołki na giełdach. Fundusze działają zgodnie z procedurami i algorytmami. Inwestor indywidualny może stworzyć swoją uproszczoną wersję takiego systemu. Ale to nie wszystko. Instytucje mają dostęp do danych. Ty możesz to zrekompensować, pogłębiając wiedzę w niszowych segmentach. Internet, książki, raporty, podcasty czy blogi finansowe – wszystko to jest w zasięgu jednego kliknięcia. Możesz zbudować swoją przewagę nie przez ilość danych, ale przez dogłębne zrozumienie tematyki. Twoja edukacja to też inwestycja i to taka, która nie podlega korekcie. Kolejnym sposobem na zniwelowanie przewagi funduszy jest obserwacja trendów konsumenckich i społecznych. Fundusze często nie widzą tego, co dzieje się na przysłowiowej ulicy. Są zbyt duże i zbyt oderwane od codziennego życia. Tymczasem ty możesz zauważyć wcześniej nowy trend technologiczny, nową aplikację, zmianę zachowań zakupowych. To właśnie inwestorzy indywidualni jako pierwsi dostrzegli potencjał firm jak Netflix, Spotify czy Revolut, długo zanim instytucje masowo weszły ze swoim kapitałem. To wymaga otwartości, ciekawości i odwagi, ale może być realnym źródłem przewagi. Do tego masz dostęp do wielu możliwości, których nie mają fundusze. Na przykład w Polsce duże instytucje finansowe nie inwestują na rynku New Connect. Jest dla nich za mały i nie spełnia wyśrubowanych norm. Ty możesz jednak wyszukiwać na New Connect firmy solidne i z perspektywą rozwoju. Dobrymi przykładami udanego przejścia na rynek główny z New Connect są takie firmy jak Mobruk czy Scope Fluidics. W zeszłym roku na rynku głównym GPW inwestorzy indywidualni dokonali tylko 13% wszystkich transakcji. Przewaga funduszy na giełdzie jest realna, ale nie jest absolutna. Instytucje mają dostęp do danych, technologii oraz posiadają szerokie wpływy, ale inwestor indywidualny ma czas, elastyczność i wolność. Nie musi działać szybko, nie musi być lepszy w każdej transakcji, nie musi przedstawiać kwartalnych wyników klientom. Wystarczy, że będzie konsekwentny, spokojny i zdyscyplinowany. Giełda to nie wyścig na prędkość ani na siłę kapitału. To maraton, w którym kluczowe są zdrowy rozsądek i świadome podejście do ryzyka. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.